Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, koziorożce, w czytaniu dla Was na lato. W Waszym rozkładzie jest 8 kart. I znajdują się w nim wielkie arkana, czyli sprawy ważne, którym należy poświęcić czas, uwagę, a często i wysiłek. Są takie rzeczy, które wymagają wysiłku, ale nie muszą być najważniejsze. I takie, które czasem nie wymagają wysiłku, a są ważne. W waszym rozkładzie jest karta odwróconego arcykapłana. Jest. O, dobrze, teraz trzymam się już w ramach. I w karcie tej widzimy postać, która siedzi, która zasiada na swoim stanowisku. Jest w miejscu dla siebie przeznaczonym, w miejscu, które jest tylko dla niego. Teraz czuję, że istotne jest właśnie to, by podkreślić, nie żeby pokreślić coś, tylko żeby coś podkreślić. Podkreślić to, że ktoś tu jest w jakichś ramach, w jakichś granicach, przez siebie wybranych, mniej lub bardziej. Karta jest odwrócona, więc może mniej lub bardziej. Czasem jesteśmy w jakichś ramach, w jakichś granicach i jest to nasz wybór, a czasem wydaje się być to konieczność, a czasem jest kluczowym to, że nam się wydaje, że jest taka konieczność. W odwróconym arcykapłanie. Jakbyśmy nie mogli do końca poważnie podejść do postaci arcykapłana. Jakbyśmy mieli ochotę tak prychnąć w jego stronę. A kim jest arcykapłan? Arcykapłan to może być po prostu ksiądz albo wyższy hierarcha, na przykład biskup czy papież. Arcykapłan może, teraz tak czuję, bardziej instytucję nawet całą reprezentować. To może być instytucja małżeństwa. W tej karcie mamy dwie osoby, które muszą się pokłonić przed arcykapłanem, żeby on mógł je pobłogosławić. Ktoś uznany w środowisku z tytułem zasiada na tronie. Ktoś, kto mm, posiada swój autorytet, ale jego władza jest inną władzą niż władza królewska. To jest bardziej taka władza duchowa. To jest bardziej przewodnik niż król, pan i władca. Przynajmniej taki powinien być. Więc może taki nie jest, skoro karta jest odwrócona. Może to jest bardziej pan i władca niż mistrz duchowy. Gdzieś podstawowe cechy arcykapłana zostały zatracone lub wypaczone. Gdzieś podstawowe
cechy, może jakieś wartości zostały wykrzywione. Może latem będzie się u Was zjawiała taka postawa spoglądania krzywo na całą tę instytucję albo na jakiegoś arcykapłana, na jakiegoś przewodnika duchowego uznanego. To nie będzie mistrz duchowy, który chodzi w zwykłych sandałach gdzieś schowany w lesie, w zwykłej szacie, ale ktoś, kto jest ubrany strojnie i godnie, może nawet zbyt strojnie, może za bardzo skupia się na tej prezentacji, na tym, jak bardzo zasiada na tronie. Może mu się pomyliły role. Może najbardziej podoba mu się to, że ludzie przed nim klękają. Kiedyś usłyszałam od kogoś, że zastanawiał się, czy nie zostać księdzem, bo podobało mu się, że to jest ktoś, kto pokazuje innym, kiedy mają wstać, a kiedy mają klęknąć. Tak, to dobrze pamiętam. Darujmy sobie dalszą historię, ale a może kiedyś dalszy ciąg tej historii. I myślę, że tak. Są ludzie tacy, którzy mogą zasiadać na jakimś stanowisku, mogą mieć przyznany jakiś tytuł i pełnić rolę przewodnika czy mistrza duchowego, a tak naprawdę to stają się jakby postaciami wykrzywionymi w tej swojej prezentacji. I nie jest dziwne, że spoglądacie z pewną ironią na to, jeżeli czyjaś postawa jest niewłaściwa. To nie jest ta rola, komuś się pomyliły role. I nie ma w tym takiej godności, jaka mogłaby być. Zobaczcie, ten człowiek jest bosy. Nie zawsze ważne jest to, jakie kto ma buty. Ale tu może właśnie to jest ważne dla kogoś. Jak karta jest odwrócona. Może on chce mieć najlepsze buty. Bo co on tak będzie boso chodził? Dlatego nie wstaje, bo czeka na najlepsze buty. Część z Was może patrzeć na taką postać i czuć się mocno zrażona. I patrzeć na kogoś takiego po koziorożcowemu. W najlepszym wypadku ze szczytu góry. Patrzeć, że to ten człowiek naprawdę jest gdzieś nisko. Mimo że wydaje się, że jest wysoko. Dla części z Was może się stać istotne też to, że osoba taka reprezentuje coś.
Powiedziałam wcześniej, że reprezentuję instytucję. Może reprezentować też małżeństwo pobłogosławione przez kapłanów. To może być takie, gdzie był na przykład ślub kościelny w obrządku katolickim czy innym. I, I teraz muszę przerwać, bo coś próbuje się przebić. Próbuje się przebić to, że jak karty były rozłożone, to tenże arcykapłan miałby jakby schowaną głowę, jakby obciętą głowę, jakby stracił głowę. Jest taka gwiazda, która mówi o utracie głowy, Algon. Gdybyście mieli horoskop tej osoby, która może gdzieś przejawić się w waszym życiu, i ja bym go miała, to może można by było powiedzieć coś więcej. Wiadomo, gdzie można znaleźć tę gwiazdę w horoskopie. Ja w pewnym sensie mam chyba szczęście do ludzi, którzy tracą głowę. Ale na tym się nie skupiajmy. Choć ktoś tu wyraźnie stracił głowę. Jakby ten arcykapłan przestał być na swoim tronie, przestał być kimś, kto siedzi i faktycznie pokazuje jakąś prawdę. Wracając do instytucji małżeństwa, przypomina mi się jeszcze taki temat związany z unieważnieniem małżeństwa. Rozwodów niby nie ma. Myślę, że ta karta może wskazywać, że właśnie czasem może być rozwód, ale także niby nie ma rozwodów w katolicyzmie, ale jest unieważnienie małżeństwa. I powinny być poważne powody ku temu, żeby udzielić takiego unieważnienia. Znam przypadki, że było coś takiego stosowane i co najmniej w jednym przypadku mam wątpliwość, czy za tym unieważnieniem nie stały jakieś pieniądze. Czy to nie było tak, że był jakiś rycerz denarów, czyli ktoś, kto potrafi działać w sferze materialnej i po prostu przyniósł jakieś pieniądze. Mm. Coś takiego mogło się wydarzyć i mogło się wydarzyć w waszym życiu. I to niejako wypacza postawę i w jakimś sensie instytucję. To przynoszenie pieniędzy do wykręconego arcykapłana. Ktoś tu działał w sferze materialnej i prawdopodobnie przyniósł komuś jakąś wartość. To mogły być dosłownie pieniądze. I coś się zadziało. Zastanówcie się, kto komu przynosi pieniądze, albo kto komu przyniósł pieniądze, albo kto komu przyniósł może coś, za co trzeba było zapłacić. Normalnie za co trzeba by było zapłacić, ale ktoś przyniósł coś, może to jakaś usługa była.
mm, może jakiś przedmiot, jakaś darowizna. Może ktoś przyniósł coś, ale było to takie przynoszenie, w którym było coś wykręconego. Łapówka to jest słowo, które przychodzi mi do głowy. Przekupienie. Mm? Ktoś trzyma wartość i gdzieś przynosi. Zastanówcie się, gdzie przyniesiono pieniądze, gdzie coś doniesiono, gdzie coś dostarczono, gdzie coś zrobiono konkretnego, gdzie zrobił to ktoś, kto może nie jest królem, cesarzem, ale jest kimś obrotnym w sferze materialnej, kto działa jak taki rycerz, jak ktoś, kto nie jest młokosem, który nie wie, z czym się jeszcze ta materia je. To nie jest władczyni materii. Kobieta, która może zajmować się sferą materialną, ogrodem czy pieniędzmi. Nie. To może być kobieta, ale jeżeli tak, to jest kobieta, która przyjmuje postawę rycerza, czyli na przykład ktoś, kto prowadzi własną działalność gospodarczą albo jest takim wolnym strzelcem w sferze materialnej. Ktoś, kto ma pewną dozę niezależności i może trochę jechać tam, gdzie chce, jak taki rycerz. Ktoś niby nad nim jest. Może to jest państwo, może to jest jakiś szef, ale taki, który daje mu dużą swobodę, ale jednak trzeba gdzieś, można gdzieś ruszać, albo może trzeba gdzieś ruszać, trzeba się przemieszczać w ten czy w inny sposób, może kontaktować z klientami. Ktoś taki obrotny, może jakby był kiedyś trochę za bardzo obrotny i nie zachowywał się jak jeździec na białym koniu. Jeździec no, w tej talii na białym koniu jedzie rycerz kielichów. Mm, Rycerz kielichów może ruszać gdzieś kierowany uczuciem, kierowany miłością. Rycerz denarów może gdzieś w pewnym zakresie ruszyć też kierowany miłością, jeżeli uzna ją za trwałą wartość. Ale zasadniczo tu chodzi o coś bardziej dotykalnego i materialnego. Ktoś przyniósł komuś dużą monetę i to staje się tematem podstawowym na czas lata. Jeszcze może mi przychodzić do głowy to, że jakieś małżeństwo mogło zostać zawarte nie z miłości, tylko ze względu na to, że ktoś był obrotny finansowo i teraz może być rozwód, czy unieważnienie, czy przynajmniej lekceważenie samej instytucji ze względu na te sprawy materialne. Chciałoby się może o tym powiedzieć więcej, ale to już wystarczy. Czuję, że nie powinno się mówić o tym aż tak dużo, choć jakaś garść informacji z tym związana może ostro przybić, ale w pewnym sensie będzie to wyzwalające. Jak, jak zakopanie
toporów wojennych. Jakby ktoś postanowił tymi informacjami zakończyć jednocześnie wiele kłótni, ale dochodzi do przybicia. Ale to jest najłagodniejsze przybicie, jakie może być. To nie chodzi o to, że koniecznie was musi coś przybić, ale kwestia przybicia będzie aktualna i to będzie sprawa nadrzędna, choć może nieco ukryta i nie tak bardzo widoczna. I to przybicie może właśnie dotyczyć tych spraw przeszłych czy i wykręconych. I w pewnym sensie możecie już nie wiedzieć, co powiedzieć, albo zamyślić się. Zamyślić się nad całym tym połączeniem, nad tym, co było i nad tym, do jakiego przybicia to doprowadziło. Bo gdyby nie ta podstawa, gdyby nie problem z podstawą, nie byłoby tego przybicia. Ale nad tym widzimy coś bardzo pozytywnego. To przybicie zakrywa częściowo błysk, iskrzenie, iskra między dwójką, między stroną męską i żeńską. Może wydaje się to mało konkretne, może wydaje się to iluzoryczne, może wydaje się to dalekie, może wydaje się to trudne do uchwycenia, nieco niematerialne, bardziej duchowe, ale przykrywa to przybicie. Gwiazda, to co błyszczy swobodnie, jakby na niebie. Przybi Przybija. Może kogoś to błyszczenie przybija też. Może fakt, że ktoś potrafi błyszczeć w połączeniu, sprawia, że gdzieś poniżej jest jakieś przybicie. Może wam lub komuś nie podoba się to błyszczenie. Nie podoba wam się błysk gwiazdy, albo komuś innemu nie podoba się błysk gwiazdy. Wam mogę to powiedzieć. Wy potraficie wysłuchać twardych informacji. Może wam się nie podobać to, że ktoś błyszczy. Hmm? Pomyślcie o tym. I to jest pozytywna gwiazda. To nie będzie Algol. Chociaż i tu można znaleźć jakiś pozytyw. Bo czasem można stracić głowę w pewnym sensie pozytywnie. Po prostu gdzieś za czymś pójść. Nie za głową, tylko za czymś innym. Bo bywa tak, że nadmierne myślenie może nas blokować. Jeżeli powinniśmy iść na przykład za sercem czy za intuicją, czasem warto jest stracić głowę. Mhm. I pozwolić na błysk. To jest bardzo pozytywne. Także
Proponuję, byście zwrócili uwagę na to, że ten błysk jest właśnie taki, jest światłem w waszym życiu. Więc jeżeli gdzieś byście spojrzeli na to krytycznie, to może jeżeli zmieni się wasza postawa względem tego, to może uda wam się znaleźć tę gwiazdę, ten błysk, który jest pozytywny dla was. Może nie ma co skupiać się tak bardzo na tym przybiciu. Może trzeba trochę odpocząć, jak w czwórce mieczy. Gdzieś na łóżku, na trawie, gdzieś się zatrzymać. I może trzeba będzie mniej lub bardziej jawnie od czegoś odpłynąć, pozostawić coś za sobą. Może pozostawić jakieś dawne myślenie za sobą. I jak uda wam się to zrobić, nawet jak nie będzie to dla innych widoczne, albo nawet do końca dla was samych, może jak będzie to nieco ukryte, to wtedy może coś błyszczeć. Mogą być te iskry i mogą one cieszyć. Ta gwiazda jest bardzo blisko czegoś, co jest ziarnem wartości, ale to nie jest ziarno, które będziecie postrzegali jako coś nowego. Możecie znaleźć w czymś, co już wyrosło i ma swój czas, ma wiele warstw, coś wieloletniego, coś, co jest wieloletnie i dojrzałe, albo jedno, albo drugie, albo oba. Bo tu jest jednocześnie pewna dojrzałość, jakby ktoś był zbudowany z wielu warstw, albo coś było zbudowane z wielu warstw, było jak ukorzenione drzewo. Czy ktoś jest ukorzeniony, czy gdzie są czyjeś korzenie, z czego ktoś się wywodzi, gdzie jest ród, skąd czerpana jest energia, energia z ziemi, gdzie jest podstawa, co jesteście wczepieni, albo kto lub co jest wczepione, gdzie jest fundament. Ten fundament jest teraz najważniejszy, to czuję. Fundament wartości. Wartości, która już jakby wyrosła, ale dla Was może być nowym źródłem wartości. Może trochę tak, jakbyście kupili, albo myśleli o kupnie, albo dostali jakiś stary dom, albo jakiś zabytkowy, który możecie wykorzystać do czegoś zupełnie nowego. I może być źródłem jakiejś wartości, że z tego może się dopiero coś rozwinąć jeszcze bardziej, mimo że wydaje się, że już to jest wyrośnięte. Coś, co już jest, ma jakąś swoją formę. Ale uważajcie, żeby nie było problemu, jeśli chodzi o informacje z tym związane, bo wygląda na to, jakby ktoś wcześniej próbował coś zagarnąć w tej kwestii, jakby ktoś próbował coś ukraść, albo może nawet komuś się to udało. Albo ktoś na cichaczu próbował wykraść jakieś informacje, dokumenty, ale gdzieś się to wysypało.
Gdzieś to poleciało. I ten ktoś taki trochę smutny jest w tej sytuacji. Jakby ktoś wyciągał coś jakby z przyszłości. Może chodziło o to, żeby to gdzieś te informacje dotyczyły jakichś spraw przyszłych, może tego, co się może wydarzyć, jakiejś prognozy. Mm, Może ktoś chciał coś upublicznić, ale zanim to zrobił, to zostało coś wykradzione i i się wysypało to, że ktoś coś wykradł. Też mogło być tak, że ktoś chciał zabrać komuś jakieś narzędzia. Wiele różnych narzędzi. I to niebezpiecznych. Informacje też mogą być jakby niebezpiecznym narzędziem. Ktoś może miał informacje, zdobył informacje na temat tego, co mogłoby się wydarzyć. Jakieś prognozy. To mogło być też coś związane ze zdrowiem, tak czuję, że powiedzmy, że ktoś zrobił na przykład swoje jakieś badanie i ktoś stwierdziłby, że na przykład stan takiego i takiej części ciała, czy organu, czy czegoś jest taka i w tym momencie możemy się spodziewać tego i tego. To może być tego typu informacja dotycząca przyszłości. Mm. Albo może przepisy, które miały zostać wprowadzone. Ktoś już miał dostęp do czegoś, co nie zostało gdzieś pokazane, jakby czegoś, co dotyczy przyszłości, albo może jakiś plan zagospodarowania. Co zostało spisane może i ktoś to gdzieś wykradł. Nie chodzi o Tak bardzo nie chodzi o sprawy przeszłe. W pewnym sensie może tak, ale tu gdzieś to dotyczy przyszłości, tak czuję. I gdzieś ten nasz złodziejaszek, który ma jakieś dziwne zdobienia przy butach, jakby opaski. To mi przypomina takie opaski, albo jakby naprawdę jakieś dziwne buty, ktoś mi jakieś dziwne zdobienia. No, ale trochę to przypomina mi opaskę taką z gatunku ograniczenia wolności. Zresztą noszenie różnych takich łańcuszków czy innych rzeczy wokół kostek ma też swoje odpowiednie psychologiczne znaczenie. Raczej to nie wskazuje na to, że ktoś tak bardzo chce być wolny albo jest. Także może ten nasz złodziejaszek miał w pewnym sensie ograniczoną wolność w tym czy w innym momencie. Z uzasadnionych względów. Jakby pochyla się i może kieruje się w stronę tego odwróconego arcykapłana, ale robi to trochę w nieśmiały sposób. Czy jest taki trochę przybity i ja nie mam poczucia, żeby ten ktoś miał dobre intencje. Może jest smutny, ale bycie smutnym nie sprawia, że ktoś jest uczciwy, że ktoś się zmienił, że ktoś jest skruszony. To nie jest to samo. Że ktoś postanawia poprawę i naprawdę chce coś poprawić. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do spowiedzi do arcykapłana
I nie było ważne to, czy ten ktoś naprawdę chce się poprawić, czy po prostu mówi na przykład, co zrobił, bo żeby mu było lżej. I nie ma tej chęci zmiany, nie ma chęci rozwoju. I jakby ktoś szedł do spowiedzi z tym, co chciał zrobić, mówi, chciałem zrobić to i to. No tak, no tak. To mogą być wszelkie próby popełnienia przestępstw, czy grzechów, czy planowanie innych rzeczy, ze szczególnym naciskiem na kradzież. To nie zawsze musi być takie przestępstwo rozumiane przez kodeks karny, czy nawet przez dekalog, ale to jest coś, co możemy postrzegać jako nieuczciwe. I ktoś nieuczciwy, albo przynajmniej ktoś, kto postąpił w taki sposób, czy chciał postąpić, mm, idzie do kogoś, kto udaje autorytet duchowy. I jednocześnie z tym kimś może mieć związek właśnie osoba, która zajmuje się materią, działa z materią, galopuje z materią. W waszym rozkładzie nie ma kart kielichów, także tu chodzi o myśli, tu chodzi o materię, tu chodzi o działanie. Tu nie chodzi o to, że nagle kogoś zalewa miłość, czy że ktoś jest, nie wiem, przybity e, emocjonalnie. Tu jest bardziej przybicie takie mentalne. To nie jest to, że ktoś mm, ma zranione serce. Może ktoś myśleć o tym, że coś zostało wykradzione, ale to nie jest zranione serce. No przynajmniej nie w rozkładzie dla was, dla koziorożca. Może być tak, że macie w innych znakach swoje planety. Może być tak, że właśnie macie ascendent w koziorożcu, a słońce i księżyc w innych znakach, albo na przykład ascendent znaczy słońce w koziorożcu, a ascendent czy księżyc w innych znakach i tak dalej, i tak dalej. Mm. W tym momencie te uczucia gdzieś pojawią się, dotkną jakiejś innej waszej strony, nie tej takiej typowej, twardej, koziorożcowej. Dla tej waszej typowej, koziorożcowej kwestii uczucia nie grają w tym rozkładzie roli. I one tu jakby nie pojawiają się. Nie, one są tutaj najważniejsze. Jakby nie je wskazuje tarot. Jakby w tej sytuacji, która tu jest opisywana, nie ma uczuć. Może być błysk, może być tak, że coś iskrzy. Ale przy tym iskrzeniu nie chodzi o. Znaczy, tu chodzi o coś wręcz takiego uduchowionego może. Mm. Ta karta najbliżej jest uczuciowości ze wszystkiego. Może trzeba by było wyjąć jeszcze jedną kartę, bo dla części z was czuję, że gdzieś tu może być jakaś uczuciowość. A dla części nie, więc może dlatego to się nie objawia w głównych kartach. To trzeba by było już indywidualnie podejść do sprawy.
spytać, czy u was jest coś jeszcze, czy nie. Czy to jest tylko to, że coś błyska, że na przykład jak połączenie dwóch składników w laboratorium chemicznych, coś się łączy jedno z drugim, nagle jest jakaś reakcja. Może być połączenie dwójki ludzi i przy tym błysku mogą uruchamiać się uczucia. Ale jeśli chodzi o reakcję chemiczną, no to w tym momencie, no niekoniecznie. Po prostu jest błysk. Albo inna reakcja. Także tu trzeba by było indywidualnie podejść. Ale kluczowe jest to, że jest ten błysk, jest ta iskra. Blisko działania. Mamy jakiś temat, w którym nie wiadomo do końca, co zrobić. Jakiś temat wymagałby tego, żebyście sporo z nim zrobili, ale może nie robicie. Albo właśnie robicie za dużo. Jeżeli utożsamialibyście się z tą osobą, która potrafi czy potrafiła zajmować się w konkretny sposób materią, to działanie jakby może z was wychodzić, ale pytanie, czy to działanie nie jest jakieś wykrzywione. Albo może uderzać w was jakiś brak działania, czy nadmierne działanie. O co chodzi? Chodzi o to, czy jest dużo robione, czy nie jest dużo robione. I tu jest problem. Tu jest problem, bo karta jest odwrócona i to nie jest ukierunkowane na przyszłość. Tak, nie jest to takie świeże działanie i albo tego działania nie ma, albo jest one ukierunkowane bardziej na przeszłość, albo w was uderza. Może czasem w kogoś uderzać to, że ktoś coś robi, a czasem to, że właśnie czegoś nie robi, że ktoś powinien zrobić naprawdę dużo, a tego nie robi. To może również nie być pozytywne. Czasem może być tak, że ktoś robi tak dużo, to u was koziorożców może się pojawiać, że na przykład robi ich tak dużo, że nie znajdujecie czasu na inne rzeczy, a trzeba by było to zrobić. Znaleźć też czas na coś, co nie jest tak bardzo na przykład konkretne, bo, bo ten rycerz odwrócony może mieć tendencję do zajmowania się za bardzo sprawami materialnymi, pomijając inne. Albo może być tak, że ktoś nie zajmuje się w ogóle sprawami materialnymi. Powinien albo przestał. I ten brak działania uderza. Powiązane z tym brakiem czy nadmiarem działania, czy a może być jedno i drugie, jest, mm, jest siedzenie maga czy magini w tym momencie. Bo na tej karcie mamy kobietę, która siedzi i pokazuje w górę. Może pokazywać kierunek na szczyt. To jest ktoś, kto nad głową ma wielkie emocje. Choć nie widać połączenia, ale to jest ktoś, jakby miał pełnię emocji i wielką intuicję, a jednocześnie
miał księgę. Ktoś może siedzieć i mać. Może być tak, że nawet wam się jakby kawałek przekleństwa e, niezamierzenie wymsknie, jak będziecie patrzeć na to, że ktoś wskazuje jakieś przepisy. Ale postawa tej osoby jest właściwa, jest pozytywna. Ktoś taki, kto tak dobrze zna przepisy, że nie musi nawet na nie spoglądać, od razu wskazuje jakiś cel. Ktoś, kto zna treść tak dobrze, że może otworzyć, wskazać, ale nawet nie musi czytać tego, co jest, ale może. Może, bo ma to przed sobą. Mag zwykle jest trochę inaczej rysowany. W karcie maga często mamy na stole różne narzędzia, a mag stoi. Tu nie ma stania, tu nie ma stołu. Tu jest siedzenie na jakimś postumencie. To jest ktoś, kto w jakiejś pozycji może wytrzymać dużo dłużej. I to jest bardziej stabilny niż typowy mag. Jak ktoś, kto robi jakąś prezentację. To jest ktoś, kto może robić jakąś prezentację, ale może dużo dłuższą prezentację na przykład zrobić i go to nie rusza, a innych to może rusza. Kogoś to może ruszać. Ale postawa jest właściwa, postawa jest sensowna. Postawa jest taka, jaka powinna być. To jest ktoś, kto może wybrać jakiś prosty strój do tej prezentacji. Ten strój nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co jest wskazywane. Może ktoś wskazuje coś palcem, czy palcami. Raz tu, albo jednocześnie tu i tu. Jeżeli zobaczycie kogoś w swoim otoczeniu, kogoś takiego, to zobaczcie, na co wskazuje ta osoba. Ta osoba wskazuje na coś, co jest jeszcze wyżej. Co jest jeszcze wyżej? Weźmy jakiś przykład tego, co może być jeszcze wyżej. Co jest ponad tym? Niech będzie. Dla was będą to różne rzeczy, ale weźmy jakiś taki przykład dla... Po prostu jakiś przykład. Co może być jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej może być pozbycie się esencji materializmu, takiego wypaczonego materializmu. Nad tym wszystkim jest na przykład właśnie pozbycie się tego, kto komu co dał. Tego wskazanie tego, że ktoś już coś dał. Że sprawą nadrzędną jest to, że może już ktoś coś komuś dał. Już zostało to podarowane. Z jakiego powodu trudno powiedzieć. Może jakiś był to mglisty powód. Ale skupcie się na tym, że coś już zostało dane i już. A przynajmniej dla wielu z was to może być tego typu problem. To jest przykład. Bo najlepiej by było podejść indywidualnie. Jaka wartość może być dawana, albo coś było już dane, coś było otrzymane. I ten stan rzeczy jest istotny. To już zostało dane i koniec.
To może wskazywać mag. Jedna z możliwości. I to nie chodzi o to, ile mag ma narzędzi, bo tych narzędzi możemy mieć mniej niż na przykład inny mag, niż taki typowy mag. Może nie ma ich bardzo dużo, ale ma ich wystarczająco, żeby wskazywać. Mnie niedawno ktoś pytał podczas takiego czytania tarota zdalnego, ile ja mam talii. No to nie był czas na to, żebym ja liczyła talie. No mam ich trochę, ale w gruncie rzeczy to używam jakiejś części głównie, choć może warto, przymierzam się do tego, by używać ich jeszcze więcej, ale to nie chodzi, tu nie jest takie istotne w tym magu, jakie on ma narzędzia. Bo to jest ktoś, kto może mieć jakby jedną księgę i już wskazywać, co trzeba. Jest taka metoda, że otwiera się Biblię, albo sądzę, że można próbować z jakąś inną księgą. Zadaje się pytanie i się czyta, niezależnie czy jakie się ma poglądy religijne, to jest taka metoda i ona może zadziałać. Tak jakby ktoś potrafił wyciągnąć coś z jakichś przepisów, wskazać kierunek z jednego źródła. Nie trzeba mieć wszystkiego na stole. Tu mam taką kartę, którą jakieś kilkanaście lat temu zaczęłam oglądać Natalia jest stara, jak ten, jak, jak to drzewo w Asie Pentakli. Taka zużyta, a tyle można jeszcze z tym zrobić. Może niekoniecznie używałam tej talii bardzo dużo, bo z jednej strony te treści, które tu można znaleźć, mogą trochę pomóc, mogą coś ułatwić, mogą być jakby taki przepis na znaczenie, ale to nie jest wszystko, to jest tylko jakaś część. Jakby to, co było napisane, było tylko jakąś częścią i, i nie było kluczowe, o. Bo inaczej można kluczyć w tym. Można jakby ktoś za bardzo koncentrował się na tych treściach, to zacząłby tak gdzieś kluczyć w tych przepisach, gdzieś się w tym. A tu chodzi o to, żeby może coś wskazać, ale gdzieś patrzeć wyżej. Kochani, spojrzałam na czas. Zwykle tego nie robię. Ale u was, przy waszych czytaniach może warto. Widzę, bo poczułam, że już dość długo mówimy. O czym mówię. Choć tak bardziej mam takie poczucie, że to jest no nie tylko to, co ja mówię, ale jakiś przekaz. Tak, to nie są tylko moje słowa. Jakby to gdzieś ten księżyc mówił, gdzieś ta intuicja, gdzieś to szło z góry. Mm. I już wypadałoby może kończyć. Macie długie czytanie, najwyraźniej takie musiało być, choć nie planowałam aż tak. Planowałam i nie planowałam takiego czytać, tak tyle. Wiedziałam, że trzeba będzie pewnie czas poświęcić. Nie wiedziałam, czy mi wystarczy czasu, bo obawiałam się, że coś mi może przerwać. Także jeżeli będziecie się zastanawiali, czy coś wam może przerwać, będziecie chcieli coś zrobić i będziecie się zastanawiali, czy wystarczy wam czasu, to zacznijcie. To wam jeszcze podpowiem. Po prostu zacznijcie, a może się zdarzyć tak, że mniej lub bardziej spodziewanie czy niespodziewanie
uda wam się coś zakończyć, nawet jeżeli będzie trwało dłużej niż wyjściowo planowaliście. Także to wam na koniec radzę, już nie z kart, na lato. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.